Cześć, witajcie na kanale Urania TV. Mam na imię Winczysław i jestem waszym przewodnikiem po historii astronomii i miejscach z nią związanych. A dzisiaj zabieram was do Kijowa. Kijów jest jednym z najbardziej historycznych miast wschodniej Europy, istniejącym ponad 1500 lat. Niełatwo więc sobie wyobrazić, że w stolicy Ukrainy znalazło się miejsce dla nauki i astronomii. W czasie Złotego Wieku Rusi Kijowskiej, a więc w X, XI, XII wieku, miasto było najważniejszym ośrodkiem intelektualnym wschodniej Słowiańszczyzny. Później jednak podupadło głównie na wskutek podbojów mongolskich. Odradzać zaczęło się w czasach I Rzeczypospolitej. Wówczas powstała Akademia Kijowsko-Mohylańska, pierwsza uczelnia wyższa ziem wschodniosłowiańskich, jaka swój złoty wiek przeżywała w pierwszych dekadach swojego istnienia, a więc wiek XVII, początek wieku XVIII. Nazwa jej się bierze od miasta Kijowa oraz od Petra Mochyły, reformatora prawosławnego, który zapragnął instytucji na Rusi analogicznej do tej, jaką mieli katolicy. I była ona wzorowana zarówno na Akademii Krakowskiej, jak i uczelniach jezuickich. A może wam przypomnę, że szkolnictwo jezuickie było w tamtym czasie najlepszym na świecie. Później jednak podupadła, ustępując znaczeniu nowym uniwersytetom rosyjskim w Moskwie i Petersburgu. Stąd w 1817 roku przekształcono ją w prawosławną Akademię Duchowną, zamkniętą ostatecznie przez komunistów w 1919 roku. Ale tradycje akademickie Kijowa nie umarły, ponieważ w 1833 roku zapadła decyzja o umieszczeniu w Kijowie Cesarskiego Uniwersytetu, który dzisiaj nosi imię Tarasa Szewczenki, narodowego poety Ukraińców. Do Kijowa przeniesiono większą część kadr zamkniętych w wyniku represji za powstanie listopadowe Uniwersytetu Wileńskiego oraz Liceum Krzemienieckiego, uruchamiając Uniwersytet Kijowski. Uczelnia, mimo że rosyjska, w pierwszych dekadach była zdominowana przez Polaków, którzy stanowili większość kadry akademickiej i elity intelektualnej Kijowa. Już w pierwszych latach istnienia uniwersytetu zadecydowano też otworzyć obserwatorium astronomiczne. W latach 1841-45 powstał na ówczesnych przedmieściach Kijowa kompleks zabudowań dzieła włoskiego architekta Vincenta Berettiego. Chyba najsłynniejszym pracownikiem obserwatorium był zaś Klim Czurjumow, współodkrywca komety 67P, do której Europejska Agencja Kosmiczna ESA wysłała misję Rosetta i na której wylądował lądownik Philae. W 1917 roku Imperium Rosyjskie upada, a na jego zgliszczach próbuje na niepodległość wybić się Ukraina. Proces był to bardzo skomplikowany, ostatecznie zakończony niepowodzeniem, ale w 1919 roku Ukraińska Rada Centralna podejmuje decyzję o powołaniu Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk, którą po podboju sowieckim przekształcono w instytucję Ukraińskiej Sowieckiej Republiki Radzieckiej. To w jej ramach powstał kolejny zespół astronomiczny Kijowa, Główne Obserwatorium Astronomiczne Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Kompleks jest położony na południowym skraju Kijowa, w otoczeniu Lasów Hołosiiwskiego Parku Narodowego, niedaleko od skansenu w Pyrochiwie, który swoją drogą polecam odwiedzić. Obserwatorium zaczęło powstawać w 1944 roku, a więc jeszcze gdy trwała II wojna światowa, a jego pierwszy dyrektor, Aleksander Orłow, zasłynął chociażby ochroną polskich astronomów z Lwowa przed sowieckimi represjami. Na terenie obserwatorium powołano muzeum, umożliwiając poznanie osiągnięć naukowych ośrodka, tak więc można to miejsce odwiedzić i warto. Ale tradycje astronomiczne Kijowa nie kończą się na tych dwóch bardzo ważnych instytucjach. Otóż Kijów jest wraz z Charkowem jednym z najważniejszych centrów ukraińskiego przemysłu kosmicznego. Wymienić chociażby można Państwową Agencję Kosmiczną, Politechnikę imienia Sikorskiego czy zakłady Antonowa.
Turystów odwiedzających Kijów bardziej zainteresuje jednak planetarium. Powstało ono w 1952 roku z inicjatywy Siergieja Wszechświackiego, innego znanego ukraińskiego astronoma, i z kopułą o średnicy 23,5 metrów należy do największych na ziemiach byłego Związku Radzieckiego. W ostatniej dekadzie było dwukrotnie zmodernizowane i posiada zarówno analogowy projektor Zeiss Mark IV z 1988 roku, jak i cyfrowy Front Pictures X12 z 2016. No dobrze, opowiedziałem Wam trochę o dziedzictwie astronomicznym i naukowym Kijowa. Jest to naprawdę jeden z najważniejszych ośrodków intelektualnych naszego południowo-wschodniego sąsiada. Ja miałem okazję w Kijowie być 2 razy jako student na studenckich konferencjach młodych astronomów i powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo przykre dla mnie widzieć te miejsca, które miałem okazję poznać, myśleć o tych ludziach, których tam miałem okazję poznać, patrząc na to, co się dzieje, więc mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli znowu pojechać do Kijowa, zobaczyć znowu te ciekawe, jak również wiele innych miejsc w wolnej, niezależnej i przyjaznej Ukrainie. Tego sobie i Wam życzę. A tymczasem trzymajcie się, cześć.